Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj porozmawiamy o pułapkach na turystów, które niestety czekają na Was w Wietnamie. To jedziemy. Wietnam to piękny kraj, ale niestety Wietnamczycy lubią tych turystów czasem oszukać w różny sposób. Dlatego oglądajcie mój filmik, a dowiecie się, na co uważać, żeby nie dać się oszukać. I o ile jeśli zapłacicie kilka złotych więcej za owoce czy pączki wietnamskie, to wielka krzywda Wam się nie stanie. To są sytuacje, które mogą spowodować więcej stresu, dlatego warto o nich wiedzieć i ich unikać. Pierwszą z nich, z którą się bardzo szybko możecie spotkać, bo już na lotnisku, są taksówki. Zawsze bierzcie taksówkę, która ma licznik. A jeśli Wam taksówkarz powie, że licznik jest zepsuty, to upewnijcie się, żeby ustalić kwotę, jaką zapłacicie za przejazd, zanim ten przejazd się zacznie. Jeśli taksówkarz nie będzie chciał ustalić tej kwoty, zanim właśnie zaczniecie jazdę, to wysiądźcie i znajdźcie inną taksówkę. W przeciwnym razie możecie znaleźć się gdzieś pośrodku niczego i taksówkarz będzie od Was żądał jakichś szalonych pieniędzy za przejazd i po prostu nie będzie chciał Was zawieźć tam, gdzie się umówiliście, że Was zawiezie. Również ważną rzeczą jest to, żeby używać popularnych aplikacji do bukowania taksówek, czy to skutera, czy normalnego samochodu. Tutaj w Wietnamie najpopularniejszy jest Grab. Ceny są często dużo niższe niż te, które oferują Wam taksówkarze na ulicy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest jakiś tam poziom bezpieczeństwa, ponieważ ci taksówkarze, żeby się zarejestrować na tej platformie, jednak muszą tam jakieś swoje dane dać temu portalowi. Druga rzecz a propos transportu, to są tricykle na Starym Mieście w Hanoi. Tutaj absolutnie trzeba uzgodnić cenę za przejazd. I musicie również się upewnić, że rozmawiacie o tych samych rzeczach. Musicie się upewnić, czego ta cena konkretnie dotyczy. Czy mówimy o dongach, czy mówimy o dolarach, bo często się zdarza tak, że Wy mówicie o dongach, a oni mówią o dolarach. Czy cena to jest za osobę, czy za tricykla, bo na jednego tricykla mogą wejść 2 osoby. I czy ta cena to jest za godzinę, czy za przejazd, który może trwać 5 minut. Tak więc musicie szczegółowo się dopytać, czego dotyczy cena, w jakiej jest walucie. Ogólnie w Wietnamie zawsze trzeba zapytać o cenę, zanim coś kupicie. I to się tyczy tak naprawdę wszystkiego, wszystkich miejsc, gdzie nie ma podanych cen. Bo Wietnamczycy mają tendencję do podwyższania cen dla turystów. Jeśli gdzieś nie ma cen, nawet w sklepie spożywczym, to się upewnijcie, zanim się zdecydujecie na zakup czegoś, ile za to zapłacicie. Również oczywiście dobrze jest wiedzieć mniej więcej, ile rzeczy kosztują, dlatego jeśli na przykład chcecie kupić jakieś pamiątki, to polecam zapytać się w kilku różnych miejscach wcześniej, żeby sobie porównać te ceny, żeby wiedzieć, która jest wygórowana, a która nie. I dopiero wtedy można się gdzieś tam targować. Targowanie tutaj też jest normalne, jak najbardziej. Miałam ostatnio taki przypadek, gdzie byłam tutaj na markecie w Hoi An i byłam ciekawa, ile kosztuje jakiś tam plecak. Nie chciałam go kupić, tylko byłam ciekawa, ile kosztuje. No i pani powiedziała 500 000 dong, 550 000 dong. No i spoko, ja powiedziałam dziękuję, no i zaczęłam odchodzić. Słuchajcie, w ciągu 10 sekund ta pani zeszła do ceny 240 000 dong, jak widziała, że ja nie chcę negocjować, tylko po prostu odchodzę. Autentycznie 10 sekund. I to jest często najlepsza strategia, jeśli chodzi o targowanie. Oni tak czasem się targują, czasem nie, ale jeśli widzą, że im ta sprzedaż ucieknie, to mogą sami po prostu zejść z ceny. Kolejna pułapka to są uliczni sprzedawcy, którzy częstują Was czymś. Tutaj w Wietnamie nie ma nic za darmo, szczególnie właśnie od ulicznych sprzedawców. Jeśli oni Was czymś częstują, to znaczy, że Wy się już decydujecie na sprzedaż. I jeśli oczywiście nie kupicie czegoś od nich, no to się zrobi cała afera, oni będą krzyczeć i wzywać policję i w ogóle tam cuda nie widy. Tak więc jeśli nie chcecie czegoś kupić, to lepiej nie kosztować rzeczy za darmo. Kolejną rzeczą jest to, że pieniądze w Wietnamie, niektóre banknoty wyglądają bardzo podobnie.
Tak więc zawsze przeliczcie cenę i zawsze policzcie te zera na banknocie, dlatego że na przykład 10 tysięcy dong wygląda praktycznie tak samo jak 100 tysięcy dong. I jeśli nie macie jakby obycia z tą walutą, to bardzo łatwo jest się pomylić i Wietnamczycy to wiedzą i czasem dostaniecie inną resztę niż Wam się należy. Kolejna rzecz, autobusy. Ja osobiście nie miałam takiego przypadku, ale słyszałam kilka historii od tutaj podróżników, których spotykam, że zarezerwowali sobie autobus VIP na przejazd, który jest no naprawdę taki luksusowy, tam te siedzenia są szerokie, ma się taką kabinę dla siebie, praktycznie autobus jest... Są tylko 2 rzędy, normalnie macie 3 rzędy, na ogół tylko turyści tym jeżdżą no i on kosztuje 2 razy drożej niż normalny autobus, taki sleeper, standardowy. No, w każdym razie zabukowali właśnie VIP-a, a podjechał im zwykły sleeper. No i lokalsi mówią, że o sorry, ale autobus VIP się zepsuł, więc musicie jechać tym. No i jeśli jesteście tutaj rzeczywiście na krótki czas, no to nie macie wyboru, no pojedziecie, tak, no bo macie inne już rzeczy gdzieś tam zarezerwowane po drodze. Nikt Wam kasy nie zwróci i no na pewno ten komfort podróży będzie mniejszy. Tak więc do końca nie wiem, jak tego uniknąć. Z tego, co słyszałam, to ludzie czasem rezerwują takie VIP właśnie autobusy poprzez hotele i wtedy jakby chyba jest większa trochę gwarancja, że rzeczywiście dostaniecie to, za co zapłaciliście. Train Street w Hanoi. To się zrobiła duża atrakcja turystyczna. To, co warto wiedzieć na ten temat, to jakby wejście główne ze Starego Miasta na tą właśnie ulicę jest opanowane przez lokalsów. Nie wejdziesz jakby w głąb tej ulicy bez lokalnej właścicielki kawiarni, która Cię zaprowadzi do swojej kawiarni i będzie chciała, żebyś coś tam kupił. Oczywiście nie przywiązać życie do krzesła, natomiast widziałam nieraz, jak oni chodzą za tymi turystami, którzy nie chcą usiąść tam przy ich kawiarni, czy w ich kawiarni i krzyczą i no ciężko jest się ich pozbyć, bo jakby no, nie ma gdzie uciec. Tak średnio przyjemnie tam jest, muszę powiedzieć ogólnie. Stresująco, to chyba było jedno z bardziej stresujących moich przeżyć w ogóle w Hanoi. Kolejna rzecz, wiza. Wiza online. Wietnam w październiku bodajże tego roku 2023 wprowadził wizę 3-miesięczną dla turystów, po którą można aplikować online. Natomiast znalezienie strony oficjalnej, na której można właśnie zrobić tą wizę, rządowej strony, graniczy z cudem. Nie ma jej ani na stronach rządowych polskich, nie ma jej ani na stronie ambasady wietnamskiej w Polsce. Tak więc to wcale nie jest takie łatwe i takie oczywiste, żeby ją znaleźć. Korzystajcie z tej strony, którą tutaj podam. Podam ją również w opisie, w komentarzu i tutaj na ekranie. Natomiast jak będziecie sobie próbowali właśnie zgooglować, to Wam pokażą się pośrednicy, którzy biorą dużo większe pieniądze za tą samą wizę, co najmniej 2 razy więcej. I ostatnią wskazówką, którą dla Was mam, są hotele. Słyszałam, że hotele w Wietnamie lubią duplikować nazwy hoteli, które są popularne wśród turystów. W związku z tym, jak bukujecie jakiś hotel, macie jakiś konkretny, do którego chcecie jechać, to się upewnijcie, że to jest ten hotel, do którego rzeczywiście chcecie jechać. Najlepiej sprawdzić adres, bo się może okazać, że po prostu jest kilka hoteli w danym mieście o tej samej nazwie i może się okazać, że ten hotel, do którego Wy chcieliście jechać, nie ma Waszej rezerwacji. Niezależnie od tych wszystkich rzeczy, polecam Wietnam, bardzo ciekawy kraj, natomiast trzeba uważać, bo rzeczywiście oni tutaj tych turystów lubią troszeczkę tak oszukać. No dobrze, to tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś inne pytania. Nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Tymczasem pozdrawiam, życzę udanych podróży i do usłyszenia.